Siema, jestem na YouTubie od 10 lat i zawsze miałem problem z nagrywaniem gameplayów z konsol stacjonarnych. I nawet jak już grałem na Xboxie 360, to mimo wszystko, że to już była era kabli HDMI i konsol HD, to nadal nie miałem możliwości, żeby to nagrać tak jak trzeba. Chciałem znaleźć jak najprostsze rozwiązanie, takie, które pozwoliłoby mi uniknąć podłączania się do komputera w czasie nagrywania, czyli wszelkie karty wideo, które podłączy się do komputera, absolutnie w moim wypadku odpadają, ponieważ mam komputer stacjonarny na piętrze, konsolę mam na dole i telewizor, także chciałem nagrywać bezpośrednio z konsol na jakiś na przykład nośnik. I znalazłem coś takiego, całkiem tanie rozwiązanie na Amazonie. Tanią nagrywareczkę, która nagrywa bezpośrednio na pendrive'a lub dysk przenośny USB bez konieczności posiadania połączenia z komputerem. I zaraz zobaczycie, jak to wszystko działa. Dokładna nazwa tego urządzenia to Acptek HD Game Capture 1080p HDMI. Oczywiście Chińczyk. Urządzenie to można kupić na Amazonie, czy to polskim, czy to niemieckim, czy jakimkolwiek innym. Z tym, że na polskim jest dość drogie, kosztuje około 300 zł. Ja kupiłem to w promocji, akurat było na Amazonie niemieckim, czyli Amazon D, za chyba 49 euro. To w przeliczeniu na nasze wyniosło mnie to 216 zł bodajże i wysyłka była darmowa do Polski. I zobaczmy, co tu jest w środku. Tak na szybkiego, czyli jest nasza nagrywarka. Jest to takie małe pudełeczko. I co ono tutaj ma? Włącznik, czyli tutaj jak wciśniemy, to od razu nam nagrywa. Jest to urządzenie, którego w ogóle nie podpinamy do PC-ta, nie ma takiej potrzeby. Wpinacie tutaj pendrive'a albo dysk przenośny na USB. Możecie ewentualnie podpiąć mikrofon na mini jacka i od razu nagrywać to, co mówicie. Ale niestety nie mogę tego sprawdzić, bo nie posiadam mikrofonu na gniazdo mini jack, więc tej opcji nie sprawdzałem. Z tyłu macie dwa gniazda HDMI, no i wejście na zasilacz, czyli power. Zanim przejdziemy do omówienia, jak to wszystko działa, to jeszcze zobaczmy na resztę rzeczy, jakie są w pudełku. Jakieś tam durne broszurki, jest instrukcja obsługi w kilku językach, między innymi po angielsku. Co dowiemy się z instrukcji? Jak to wszystko podłączyć i tak naprawdę to wszystko. Tutaj jest ważna informacja, że pliki zapisywane są w formacie 1080p, więc nieważne, czy będziecie nagrywać na przykład ze Switcha, z PS4 czy z Xboxa 360, z PS3, zawsze plik i tak będzie w 1080p. I pliki, maksymalny rozmiar pliku to 1,95 GB, co tutaj jest napisane, przekłada się na około 15 minut. Czyli jeżeli będziecie nagrywać dłuższy gameplay, to po prostu podzieli Wam to na kolejne pliki. Czyli jeżeli nagracie godzinę, no to będziecie mieli 4 pliki. I zapisuję to oczywiście do formatu MP4 H264. To jest kodowanie Waszego pliku, czyli standardowe MP4. I jeszcze jest obsługa tylko USB 2.0, czyli nie będzie Wam nagrywać, będzie Wam nagrywać, zaraz o tym powiem, ale pewnie nie wykorzystuje prędkości USB 3.0, o to chodzi. I tutaj jest jeszcze opisane o różnych rozdzielczościach, z jakimi to współpracuje, ale to nie wiem co to ma na celu, ponieważ i tak jak powiedziałem, wszystkie pliki zapisują się w formacie Full HD, czyli są pewnie jakoś skalowane. I to jest tyle, jeśli chodzi o instrukcję obsługi. Pokażę Wam to w praktyce, a nie w teorii. Jest to wszystko bardzo proste. W pudełku ponadto macie jeszcze właśnie tą mini płytkę z tym programem. Jest to prosty program do montażu filmów. Można w nim na przykład scalać te filmy. Jeżeli macie długie podzielone na te części, to możecie sobie scalić te części w jedną całość. Jest tutaj ładowareczka, znaczy nie ładowareczka, tylko zasilacz. I jest kabelek krótki, jeden kabelek HDMI. I to wszystko. Więc przejdźmy do części praktycznej, jak to wszystko działa. Sposób działania tego urządzenia jest niezwykle prosty. Będziemy nagrywać Switcha, tak? Czyli
Odpinamy od naszej konsoli kabel HDMI, który wpięty jest w konsolę. Wpinacie do gniazda output. Kabel output to jest ten, który Wam chodzi do telewizora. Kabel input to jest kabel, który Wam odchodzi od konsoli input. Wpinacie ten krótki kabel, który dostaliście w zestawie, a drugą część tego kabla wpinacie do konsoli. I to jest wszystko. No i oczywiście podpinacie zasilacz. Jedna uwaga podczas nagrywania, bo to się kładzie tą stroną, tak? Podczas nagrywania to urządzenie się bardzo mocno nagrzewa. Tutaj spód szczególnie, jak widzicie, kratki są na dole, a jak postawicie to na czymś, to nie będzie wentylacji. Po powiedzmy pół godziny nagrywania, czy nawet trochę dłużej, jak sprawdziłem termometrem zbliżeniowym, takim wiecie, na podczerwień, to temperatura tutaj się przekraczała lekko 50 stopni, czyli naprawdę robi się to ciepłe. Ale ogólnie nie ma tragedii. I wpinamy do nagrywania pendrive. Odnośnie pendrive'ów bardzo ważna uwaga. Pendrive, jaki musi mieć format? Instrukcja o tym nie mówi. W internecie wyczytałem zbieżne opinie. Jedni mówią, żeby formatować do NTFS, drudzy, że do FAT32. Ten mój pendrive, na który nagrywam, jest to pendrive z USB 3.0, ale o dziwo działa. Tylko pewnie nie wykorzystuje maksymalnej prędkości, ale widocznie nie ma takiej potrzeby. On był u mnie sformatowany do NTFS, ja go już nie formatowałem specjalnie i działa. Testowałem wcześniej na dwóch innych pendrive'ach. Na tym pendrive'ie w ogóle się nie załączało nagrywanie, więc kompletnie on nie działał, nie współpracował z tym sprzętem. Natomiast na tym to jest jakiś też budżetowy pendrive, który dostałem gdzieś tam w ramach reklamy. Na ten pendrive się nagrywało. Już nie pamiętam, czy formatowałem go do NTFS czy do FAT, ale przy nagraniu dłuższym niż kilka minut później obraz zaczynał się ścinać w nagraniu i był do niczego. Także to urządzenie, jak widać, jest dość wybredne, jeśli chodzi o pendrive'y. To jest pendrive SanDisk, trochę wiecie, lepszy i trochę droższy i na niego nagrywa się bez problemu, więc to jest taka uwaga, że to urządzenie nie z każdym pendrive'em się lubi i czytałem też opinie właśnie użytkowników na Amazonie, którzy to kupili, że właśnie nie wszystkie pendrive'y to lubi, a czasami wbrew pozorom niektórym działało to na najtańszym pendrive'ie, jakim sprawdzali, a na tych droższych nie, więc nie ma reguły. Więc jeżeli byście testowali ten sprzęt, to nie zrażać się. Na 3 próby u mnie na 2 pendrive'ach nie działało, na trzecim póki co działa za każdym razem, więc jest ok. I teraz jeszcze może się zdarzyć, bo mi się tak zdarzało, kiedy podłączałem tego urządzenia PS4, że nie miałem obrazu na telewizorze. Jak podpiąłem wszystko tak jak trzeba, wówczas po prostu musiałem wypiąć zasilacz z urządzenia, znaczy zasilacz z prądu i włączyć jeszcze raz i wtedy jakby wszystko zatrybiło i obraz był tak jak trzeba. Więc weźmy sobie switcha, odpalmy. Mamy już włączoną grę, więc teraz wystarczy wcisnąć ten czerwony przycisk. Dioda zmieni nam kolor na czerwony i to znaczy, że nasz gameplay w tym momencie już się nagrywa. Więc tak jak widać, jakość nagrania nawet kamerą z telewizora nie jest zła. Teraz, aby zatrzymać nagrywanie, wciskamy ponownie przycisk REC. Czekamy, aż dioda przestanie migać. Bardzo szybko przestała, bo to było króciutkie nagranie. Jak się zapaliła na zielono, to już wtedy możemy wszystko wyłączyć, wyciągnąć pendrive. Ale dopóki miga, to jeszcze zapisuje film, więc wtedy nie trzeba wyciągać pendrive'a ani wyłączać. Więc teraz udajmy się z tym do komputera i zobaczymy. Jeszcze poza kamerą nagram gameplaye właśnie ze Switcha, z Xboxa 360 i z PlayStation 4 i zobaczymy sobie jak jakościowo będzie się to wszystko prezentować. Więc na początek spójrzmy sobie na to nasze nagranie z tej Zeldy, którą robiliśmy tutaj w ramach testu.
I tak to się prezentuje. Kolorowo i ładnie moim zdaniem. Nie ma się chyba za bardzo do czego przyczepić. Dźwięk nagrywa się również bardzo dobrze. Ale zobaczmy sobie zaraz na kolejnej próbce, jaką będzie Super Mario Odyssey. To przełączamy. Tutaj mamy z kolei trochę nocy, deszczu, refleksów świetlnych, trochę na wodzie, żeby można zobaczyć właśnie trochę inne efekty, w jaki sposób się nagrywają. Pamiętamy, że Switch nagrywa również 30-sekundowe filmiki do pamięci konsoli, które nagrywają się, no tak jak powiedziałem, tylko 30 sekund, więc zaraz zaprezentuję Wam jeszcze krótkie porównanie tego, jak nagrywa nasza nagrywarka z tym, jak nagrywa właśnie konsola te 30-sekundowe filmiki, więc zobaczcie sobie teraz porównanie jakości tych dwóch nagrań. I tak po lewej stronie macie nagranie wykonane za pomocą konsoli Nintendo Switch. Nagrany został 30-sekundowy filmik, a po prawej macie nagranie z nagrywarki. Widać tutaj różnice w rozdzielczości jakby. Bardziej wyraźne jest chyba to nagranie z Acpteka. Ale zobaczcie sobie jeszcze w zwolnionym tempie i trochę zrobionym zoomem na detale Mariana. No tutaj już jak spojrzycie szczególnie na dużym ekranie, widać wyraźnie, że Marian wypada lepiej. To przejdźmy teraz na konsolę Xbox 360 i zobaczmy grę bardzo kolorową i bardzo dynamiczną, jaką jest Sonic All-Star Racing Transformed i zobaczmy, jak ona się nagra. Pamiętamy, że Xbox 360 wyświetla obraz tylko w 720p, ale tutaj moim zdaniem tego aż tak bardzo nie widać. Zobaczcie, że wygląda to całkiem przyzwoicie. Kolorowo, dynamicznie. Jest to tylko 30 klatek, bo tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, ta nagrywarka nagrywa tylko w 30 klatkach, ale gra jest bardzo dynamiczna, a mimo wszystko jakoś na filmie nie widać tutaj żadnych ścinek ani niczego takiego, więc wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoicie. Sami popatrzcie sobie przez chwilę jeszcze. I zaraz przechodzimy do nagrania z PlayStation 4. Zobaczymy, jak nagrywa nam się konsola PlayStation 4, która wyświetla już obraz w Full HD, czyli przełączamy się. I tutaj za przykład niech posłuży gra Just Cause 4, która też jest dość ładną i dynamiczną grą. I nagranie jest oczywiście, tak jak wszystkie nagrania, jest w Full HD, z tym, że tutaj rozgrywka też faktycznie jest Full HD, więc film nie jest jakoś sztucznie wyskalowany, tylko faktycznie nagrywa obraz Full HD. I moim zdaniem nagranie również jest nagrane po prostu poprawnie. Nie ma się chyba do czego za bardzo przyczepić. Kolory są dobre. No i 30 klatek trzyma. To zobaczmy teraz, jak wypada porównanie nagrania z konsoli i z nagrywarki. Bowiem jak wiecie, PS4 również może zapisywać filmy, nawet do godziny czasu. Więc po lewej stronie macie właśnie nagranie z PS4, a po prawej z naszego Acpteka. Tutaj dość ciemna sceneria. Przy okazji można zobaczyć, jak czernie się nagrywają i nasycenie właśnie kolorów, jak wypada w jednym i drugim przypadku. A teraz jeszcze zobaczmy sobie w zbliżeniu na detale broni, jak wypadają. Więc tutaj widać dość wyraźnie, szczególnie na dużym ekranie, że na nagraniu z PS4 jest to bardziej rozmazane i kolory są bardziej wyblakłe. Tak oto prezentuje się ta nagrywarka. Za te pieniądze nie można oczekiwać cudów, ale moje oczekiwania spełnia w zupełności. W końcu mogę nagrywać sobie gameplay z konsol w niezłej jakości. Bitrate nie jest co prawda najwyższy, ale moim zdaniem jest zadowalający. Nagrywa się bardzo łatwo, bez użycia komputera. Łatwo się później to wszystko przenosi, edytuje. Także jestem bardzo usatysfakcjonowany z tego, co otrzymałem. Za 200 parę złotych myślę, że nie ma co narzekać. Także polecam sprzęt, jeżeli ktoś szuka taniej nagrywarki,
która nagrywa bez użycia komputera. Dzięki za uwagę i cześć!